No i wsadziłem kij w mrowisko wczorajszym filmem. Kilka osób odpadło, ale być może to i dobrze. Czasami trzeba potrząsnąć drzewem, żeby spadły z niego martwe gałęzie i reszta mogła sobie swobodnie rosnąć dalej. Tak czy inaczej, bez kawy się nie da. Oczywiście, że spędza mi z powiek to, że odchodzą subskrypcje, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie ma sensu prowadzić kanału i mówić do ludzi, nie wyrażając swoich prawdziwych opinii i tego, co czujemy. Tak czy inaczej, przechodzimy dzisiaj do innego tematu. Negocjacje są częścią naszego codziennego życia i dzisiaj chcę Wam przytoczyć pewien przykład, którego doświadczyłem osobiście w życiu, a który może nam pomóc w lepszym rozwiązywaniu sytuacji, w których musimy coś z kimś wynegocjować. Tak się składa, że miałem kiedyś w swoim życiu okazję studiować na uczelni w Katowicach i częścią programu moich studiów były zajęcia z psychologii i nasza pani profesor psycholog była osobą bardzo interesującą, która robiła ciekawe doświadczenia na naszej grupie. Wiele z nich miało związek z procesem sprzedaży, z procesem negocjacji, ponieważ była to uczelnia nastawiona ekonomicznie i marketingowo. Jedno z takich ćwiczeń bardzo utkwiło mi w pamięci, ponieważ dlaczego utkwiło mi w pamięci będzie na końcu. Wyobraźcie sobie, że mamy dwie grupy ludzi. Nasza grupa studentów została podzielona wtedy na dwie grupy, grupa A i B. Obydwie grupy otrzymują to samo zadanie, kupić samochód. Maksymalna kwota pieniędzy, jaką dysponują obydwie grupy, to 20 000. Nieważne jakiej waluty. Obydwie grupy znalazły już pojazd, który chcą nabyć i mają się właśnie spotkać z obecnym właścicielem. W tym momencie zostajemy podzieleni. Grupa A idzie do jednego pokoju, grupa B do pokoju drugiego. Tam odbywają się negocjacje. Jak się nie trudno domyślić, scenariusz tych negocjacji jest w tym momencie różny. Po powrocie do tego samego pokoju obydwie grupy są pytane o to, czy są zadowolone z wyniku negocjacji. Grupa A odpowiada tak, grupa B odpowiada nie. Następnie zostają ujawnione ceny, którymi skończyły się negocjacje. Okazało się, że grupa A, ta, która odpowiedziała tak, jesteśmy zadowoleni z wyniku negocjacji, zapłaciła 19,5 tysiąca za samochód. Natomiast grupa B, która odpowiedziała nie, nie jesteśmy zadowoleni z wyniku tych negocjacji, zapłaciła 18,5 tysiąca za samochód. Jak to zatem możliwe, że doszło do takiej sytuacji? Być może niektórzy z Was już się domyślają, że negocjacje oczywiście przebiegały różnie. Grupa A, która była zadowolona, miała o wiele trudniejszą drogę. Właściciel samochodu ostro negocjował, mówił, że jest to samochód doskonale utrzymany i ma z nim związek emocjonalny i trudno mu się z nim rozstać, ale w końcu zgodził się na cenę, która była w zasięgu możliwości tej grupy poniżej 20 000. Grupa B oczywiście ruszyła do negocjacji z nastawieniem takim, że trzeba podać jakąś cenę wyjściową i pewnie będziemy wtedy negocjować, właściciel będzie chciał sprzedać za więcej i gdzieś tam się spotkamy po środku, więc wchodząc na spotkanie od razu powiedziała 18,5, na co właściciel odpowiedział ok, w porządku. No i wtedy pozostawia to jakiś taki niedosyt. No chwileczkę, moment, nie tego oczekiwaliśmy, przecież mieliśmy negocjować. W takim razie zrobiliśmy błąd, bo gdybyśmy powiedzieli 17,5, a może 16,5 nawet, to gościu też od razu by się zgodził. Może musiał sprzedać szybko i na każdą cenę by się zgodził, więc na pewno mogło nam zostać więcej w kieszeni niż zostało. I wtedy taka sytuacja pozostawia w nas niedosyt. Oczywiście nie znając tego, co stało się w drugim pokoju, myślimy sobie, że na pewno popełniliśmy błąd i cała sytuacja mogła mieć o wiele lepszy wynik. Tylko widząc, co stało się w obydwu grupach, jesteśmy sobie w stanie zdać sprawę i mieć inny punkt widzenia na całą sytuację i wyciągnąć z niej inne wnioski. A zatem jakie są te wnioski i co wypływa z tej sytuacji, co możemy wykorzystać w naszym życiu codziennym? To jest taka informacja, że podchodząc do negocjacji nie wystarczy wyznaczyć sobie celu, który chcemy osiągnąć i wyznaczenie tego celu i nawet osiągnięcie go nie zawsze sprawia, że
czujemy się usatysfakcjonowani pod koniec negocjacji. Musimy sobie również zdać sprawę z tego i przygotować się na ewentualne podejście, przygotowanie i stosunek do negocjacji drugiej strony, ponieważ negocjacje to proces, w którym zawsze są dwie strony, co najmniej. I często nasze stanowisko początkowe i nasze plany względem wyniku końcowego nie są jedynym czynnikiem, który sprawia, że odczuwamy satysfakcję z zakończenia tych negocjacji. Amerykanie mają takie powiedzenie keep your eyes on the prize, czyli starajmy się zawsze mieć na uwadze to, jaki faktycznie mieliśmy cel i nie dajmy się zmącić poprzez triki, sztuczki albo po prostu reakcję drugiej strony. Jeśli dzisiaj zatem osiągnąłem swój zamierzony cel i dałem wam trochę do myślenia, albo powiedziałem wam coś, co w jakiś sposób poprawi wam samopoczucie, albo być może pomoże w niektórych sytuacjach życiowych, to też jestem z siebie zadowolony. Dzięki za uwagę i do zobaczenia jutro.